kilka minut po, także to już bardzo serdecznie wszystkich chcę przywitać. Chyba muszę tak bliżej mikrofon, tak? Tak, teraz dobrze słychać, więc jak jeśli pan ucieknie, to proszę tutaj przypominać, że muszę właśnie tak. Tak już nie słychać chyba. Tak, drodzy Państwo, czy jest ktoś tutaj, kto nie słyszał jeszcze o świętej Hildegardzie, czy o niej jeszcze nic nie wie? A podnieście ręce. Czy jest taka osoba, która nic jeszcze o świętej Hildegardzie nie słyszała? Nie ma. No właśnie. Drodzy Państwo, serdecznie witam. Cieszę się, że mogę być tutaj w takim ważnym miejscu w naszym takim polskim ważnym miejscu naszego narodu, tak, naszego kraju, w Warszawie, a nie dość tego na Zamku Królewskim. Więc już samo to daje nam takie podłoże do pięknego spotkania. Serdecznie wszystkich witam. Uśmiecham się do tych, których spotykam już na tej mojej drodze hildegardowej od wielu lat, o niektórych od bardzo wielu lat, a jeszcze innych widzę po raz pierwszy, choć już też gdzieś tam mi na ucho po drodze poszeptano, że przecież się znamy, tylko nie widzieliśmy. Przeróżne pozdrowienia, zawsze to jest dla mnie bardzo miłe i cieszę się z tego, ale też osoby, które nawet teraz nie śmiały podnieść dłoni, ręki, ramienia, no bo nikt nie podniósł, to też witam te osoby, które o Hildegardzie może jeszcze niewiele wiedzą, albo może takie wieści gdzieś docierały, które trochę wprowadziły w taką, może z taką zadumę, dlaczego to jest taka wyjątkowa święta, że na Zamku Królewskim nawet o niej się teraz mówi. Ja sobie też usiądę tak jak wy. No a taki temat, który sobie dzisiaj zadałam, wybrałam, obserwując, co się dzieje, jak Hildegarda jest odbierana właśnie w naszej Polsce, czy w ogóle przez drugiego człowieka, to jest taki, drodzy Państwo, czy istnieją choroby nieuleczalne? Wierzę, że nas to wszystkich bardzo interesuje, ale ja spojrzę na nauki świętej Hildegardy w ujęciach Gottfrieda Hertzki i myślę, że to nam sporo przyniesie takiej treści potrzebnej. Sądzę, że takiej, która się stanie jakimś drogowskazem, wskazówką, podpowiedzią, może czasem impulsem, albo przynajmniej wskazaniem, żeby właśnie taką drogą iść i tak trochę o tym zacząć myśleć. Więc króciutko o Hildegardzie, bo jak już tak z tego, co się zorientowałam, ją wszyscy znamy, ale trzeba choć kilka zdań, kilka myśli tutaj przywołać. I chyba najważniejsze, takie, które będzie budowało te nasze taki dobry fundament na to spotkanie i na to, co tutaj się pojawi, jedna z 4 kobiet z tytułem doktora Kościoła. Kiedy już takie rzeczy słyszymy, no to już jest dobrze, tak? Skoro w całym Kościele naszym, tak, przez te 2000 lat mamy aż i tylko 4 kobiety, które otrzymały i został nadany im taki tytuł. Jedną z nich jest właśnie Hildegarda z Bingen, coś interesującego ta osoba, skoro ma taki tytuł, więc to mamy już takie coś bardzo ważnego, co nam się pojawiło. Kim była? XII wiek, to był jej ten okres, kiedy żyła. Z dalekich dziejów, z dalekich czasów i tutaj ta myśl w XXI wieku, no to znowu coś bardzo ciekawego. Była mniszką benedyktyńską, była mistyczką, była prorokinią, opatką, zakładała klasztory, była autorką dzieł naukowych, bo pisała i w dziedzinie, i to tak poważnie miała coś do powiedzenia i to, co napisała, to jest wyjątkowe, w dziedzinie teologii, antropologii, tak, to jest dzisiaj szczególnie ważne w naszych czasach, ale też przyrodoznawstwo. Była kompozytorką, była aktywnie działającą reformatorką Kościoła, mówimy o wieku XII, podejmowała podróże kaznodziejskie w XII wieku, podróżować, to musimy sobie tak się znaleźć teraz na chwilę w tamtych czasach, była wybitną postacią średniowiecza. Muszę powiedzieć, że przez wieki, kiedy też badam historię Kościoła, ale w ogóle historię, to w ogóle w jakiś sposób jednak zapomniana, choć ona była, tak, jakiś tam się pojawiała w różnych konfiguracjach, w którymś momencie gdzieś troszeczkę było jej więcej, w takim porządkowaniu nawet
tych postaci, tych osób, tych dzieł, które przez te osoby się pojawiły, więc się pojawia choćby tam XVIII wiek, XVII wiek, tam kardynał Pitra, który porządkuje księgi, wiedzmy, w XII wieku nie ma słowa drukowanego, tak, więc słowo spisane gdzieś tam przetrwało, gdzieś tam jest, potem przechodzi czas na porządki, trochę nam się tam pogubiło różnych ważnych rzeczy, różnych ważnych dzieł, ale Hildegarda jest zachowana, jest tam ciągle przekazywana, tak, ciągle jest, ale tak naprawdę z takiej perspektywy tego, co się dzisiaj dzieje, to mogę używać takiego sformułowania, że przez wieki zapomniana. I przychodzi XX wiek i się jawi tutaj ktoś, kto przyczynia się do triumfalnego powrotu. I to jest doktor Herzka. I to jest doktor Gottfried Herzka. I to od razu też powiem, że dzisiaj w tym świecie, gdzie Państwo mogliście słyszeć już o Hildegardzie, być może właśnie z przeróżnych źródeł, a dzisiaj jak ja się temu przyglądam, to widzę, że mało który z tych źródłowych takich, mało która postać z tych źródłowych właśnie osób, które chcę Wam coś przekazać, ja to nazwę pseudoznawcą Hildegardy, wybaczcie, ale tak nazwę, wspomina w ogóle o doktorze Herzce. Bardzo szybko człowiek ma jakąś taką skłonność, on sobie przypisuje wszystkie zasługi, tak? To ja tutaj teraz, tak? To ja, gdzieś tam mówię, a tu trzeba się zrobić ukłon w stronę doktora Herzki, który właśnie w wieku XX, tak? Zaraz po wojnie, zaraz po pierwszych latach po wojnie zabiera się za Hildegardę, spotyka jej dzieła w Bibliotece Kopenhadzkiej, wykopuje ją, troszkę dzisiaj wspomnę jeszcze potem dalej, jak to się stało i wprowadza nam Hildegardę. I to on, nie teolog, bo to jest ważne, nie teolog, to jest lekarz, zaraz też kilka słów o nim, a on snuje refleksje teologiczne i to jest dla nas coś bardzo cennego, bardzo ważnego. Więc jeśli się takiej osoby, która właśnie wprowadza w świat nam Hildegardę i dzięki temu możemy dzisiaj już tyle wiedzieć o niej, w przeróżnych tam przestrzeniach Państwo, żeście się z nią spotkali, no to nie jest tak jak trzeba, więc powinno się oddawać hołd mu za to dzieło, które nam przekazał, za to, że dzięki niemu te dzieła przeróżne, tłumaczone, opracowywane możemy przyjąć i zrozumieć, bo Hildegarda, XII-wieczna mistyczka, tak? XII-wieczna mniszka, język też specyficzny, była dzieckiem swoich czasów. I teraz, któż to jest ten Gottfried Herzka? Pionier, ja go tak nazywam, to jest pionier medycyny Hildegardy. Co to znaczy w ogóle medycyna Hildegardy? Co to znaczy być pionierem? No właśnie, on po tych wiekach takiego przetrwania tych dzieł pokazuje nam na nowo. Tłumaczy, używa języka zrozumiałego i mamy. Doktor, proszę wiedzieć, że doktor Herzka, bo doktor Gottfried Herzka był doktorem, ale lekarzem, prostu i aż był lekarzem, nie miał tytułu naukowego i on jako lekarz stworzył, dał nam, podarował te podstawy, co obecnie nazywamy medycyną Hildegardy. To jest jego zasługa. Niejako stworzył na nowo, korzystając oczywiście ze źródeł i z tej wiedzy tam, którą wyczytał u Hildegardy, którą ona zostawiła w swoich pismach, wykorzystał jako praktyk, jako ten lekarz wiele receptur, wiele, nie wszystkie, wiele, przez całe swoje życie późniejsze, już kilkudziesięcioletnie jeszcze pracy lekarskiej, pracował jako lekarz hildegardowy, tak możemy powiedzieć, i nie zdążył wszystkich receptur jeszcze poznać, rozpracować i nam podać, ale zrobił bardzo wiele. Stworzył podstawy. Zdecydowanie mogę tak powiedzieć, że badał działanie, opisywał je, klasyfikował, analizował dzieła świętej, opracowywał. I to dzisiaj nazywamy właśnie medycyną Hildegardy. I tak w takim bardzo podoba mi się jego słowo takie pisane, ale właśnie mówione, może tak mówione, potem spisane i przyszło mi poznać, może nie tak, już samego doktora nie znałam, tak, nie poznałam, natomiast byłam w jego domu, byłam w jego ogrodzie, poznawałam takie pisma niepublikowane już potem, tam u tych, którzy są spadkobiercami, tak,
Więc sięgam też do takich pism, które były dotąd niepublikowane, też do takich wykładów głoszonych, potem trochę spisanych. My to też trochę wprowadziliśmy, właśnie potem będzie już może szczegół, co z tym zrobiliśmy. Ale jednym z takich ciekawych jego spotkań właśnie z odbiorcą, z takich ciekawych wykładów było spotkanie na Uniwersytecie Wiedeńskim. To był taki wykład wygłoszony w 1987 roku, jeszcze w 1987 roku, do środowiska lekarskiego, bo on był absolwentem właśnie tej uczelni, tak? I tam się pojawił wśród tych, których kiedyś studiował, ale też wśród tych, z którymi gdzieś tam znał się właśnie potem już jako lekarz, ale pojawili się ci, którzy go nauczali tej sztuki lekarskiej, bo to dzisiaj się zatraca, tak, więc to było takie dla niego ważne wydarzenie i tam podjął właśnie ten temat tej nieuleczalności, czy istnieją choroby nieuleczalne. Ale on sobie jeszcze dał taki podtytuł od Paracelsusa do Hildegardy z Bingen. I wtedy, kiedy ktoś mu tam od razu podniósł rękę, no ale jak, to chyba nie ten porządek, bo Paracelsus to jest wiek XVI, a Hildegarda XII, to co? A Dunaj nie płynie pod prąd. On powiedział, nie, właśnie taki jest porządek. Bo bardzo ubolewam nad tym, że Paracelsus nie znał Hildegardy, bo nie znał. Ale ja, kiedy badałem jako lekarz Paracelsusa i tak jak on tam potem w którymś momencie powie, kiedy wierny Biblii i duchowi Philippus Aurelius Theophrastus Bombastusa von Hohenheim, to jest pełne wybrzmienie, jak się nazywał Paracelsus, to jest właśnie on. Kiedy ja jako lekarz badałem jego pisma, poszukałem lekarstwa na choroby nieuleczalne. Szukałem lekarstwa na raka i nie znalazłem tam, ale ja potem znalazłem Hildegardę. Dlatego taka siła, którą wyczytałem u Paracelsusa w tym poszukiwaniu na choroby ciężkie, otrzymałem tą siłę. Tam znalazłem mocny bodziec, ale to prowadziło mnie dalej i zaprowadziło do Hildegardy. Dlatego mogę mówić, że od Paracelsusa do Hildegardy. A Paracelsus powiedział kiedyś tak: nieuleczalność nie istnieje, bo to zaprzeczałoby dobroci Boga, który nie posyła nigdy żadnej choroby, ale wskazuje na lekarstwo. To bardzo cenna myśl, drodzy Państwo, nie uważacie? To nam się tak wydaje, że to tak, o, jeszcze jakieś takie slogany, tego to Bóg pokarał, a co to mi się stało, a jakieś dopusty, Bóg nie posyła nam chorób. Na pewno nie. Jeśli to Bóg nam pokazuje lekarstwo, Bóg jest dobry po prostu, to jest niemożliwe, żeby było takie działanie Boga, tak? Wobec tego, patrzcie, mądry ten Paracelsus, który taką na myśl zostawił, tak? I też Hercka mówi tak, przyglądam, też ważną dla mnie taką myślą było to, kiedy on napisał, że jak ważne jest, żeby kiedy już się urodzimy, poznajemy, żeby cały czas wzrastać i iść i w tym procesie, ja już teraz dodaję swoje myśli, życia stawać się człowiekiem. Człowiek nieustannie staje się człowiekiem, my wzrastamy w miłości do Boga, do ludzi, w naszej wierze, ale my ciągle stajemy się człowiekiem. I tą taką myśl ciekawie już tak ubrał w słowa właśnie sam Paracelsus. Napisał tak: młode cielątka, które właśnie urodziły się w szkołach wyższych, nie powinny myśleć, że już wszystko wiedzą i ogłaszać: ta morbus jest insanabilis, nieuleczalna. Nie wolno tak, tak? Paracelsus mówił coś innego. Hercka nam też pokazuje co innego. Prowadzi nas już tak powolutku, widzicie, za rękę do Hildegardy, bo tam coś znajdziemy. Wszyscy lekarze, którzy szukają prawdy, stają się, to tak powiedział Hercka, albo auxiliarami, albo zwolennikami medycyny naturalnej. I do dzisiaj pytam sam siebie, czy istnieje nieuleczalność? No i właśnie, jeśli Państwo jeszcze cierpliwie posłuchacie tego, co ja tu dalej Wam podpowiem, no to
zadacie sobie też jeszcze to pytanie jako prawdopodobne, tak myślę. To byłoby już wtedy coś, jeśli tak się stanie. Jeśli zadacie sobie takie pytanie, to już będzie dobrze. Doktor Hercka, muszę wspomnieć, ważne było, kiedy się pojawił, kiedy już właśnie poznał, wykopał, tak, z tych przestrzeni takich kopenhaskich bibliotek, zapomniane księgi, spotkał Hildegardę. Pierwszą księgę, którą napisał, to była ta. Tak leczy Bóg. Tak leczy Bóg. I rzeczywiście ta książeczka niewielka, dlatego, ale piękna uważam. Zadałam sama osobiście sobie trud, żeby ją przetłumaczyć wtedy w hołdzie doktorze Herce właśnie, oddając mu taki hołd. Pokazuje, jak ten Bóg leczy. Ona była taką drogą, która otwierała w ogóle poznawanie Hildegardy i taką drogą prowadzącą na dzisiaj to, co nazywamy tą medycyną Hildegardy. U nas w Polsce, ją w którymś momencie wydaliśmy, taką książką jest taka książeczka, którą chyba w większości znacie, Powrót do harmonii. I ona otworzyła rzeczywiście, tak jak nawet tam w tej zapowiedzi tego naszego spotkania, jest ta myśl taka umieszczona, że to rzeczywiście dało początek temu hildegardowemu ruchowi, jeśli to tak można nazwać, ale temu, co się w Polsce zaczęło dziać. Ta książka, też książeczka niewielka, porządkująca rozumienie tej medycyny Hildegardy, ale myślę, że coś więcej, tak? Że jednak ona daje nam Hildegardę. Oczywiście ten program zdrowia jest tu rozwinięty, tak? Jest tutaj, sięgam i do jej receptur, i do tego, co tam jest ważne, ale na odpowiednim podłożu, tak? Ja to nazywam. Więc taka książeczka też możemy mówić, że też stała się tutaj dla nas, tak. I cytując znowu Herckę, tak jak mówi, tak leczy Bóg, jak komuś pożyczycie, to uważajcie, bo ona już do was nie wróci. Tak ja, to nieskromne trochę, co teraz mówię, ale teraz po drodze gdzieś mi ktoś też tam mówił, że no tą książkę jak komuś pożyczę, to nigdy do mnie nie wraca. Więc już ileś razy kupowałem, więc tak akurat tak w drodze gdzieś tutaj ktoś mi powiedział, no to tak też powtarzam to, co się dzieje, bo no, jeśli jest to otwarcie, tak? Jeśli jest to otwarcie na, że ja szukam, to dobrze, to wtedy takie treści zainteresują, uchwycą nas i może będzie dla mnie odpowiedź na to, czego szukam. Hildegardę znamy w naszej Polsce, no właśnie często jako ta od tego orkiszu, tak, no i dobrze, bo ten orkisz oczywiście znajduje tu swoje najważniejsze miejsce, jeśli chodzi o taki ten cały proces odżywiania i ja też mogłabym mówić przez całą godzinę o tym orkiszu, tak, mogłabym wam mówić o tym orkiszu, natomiast chciałabym, żebyśmy pozaglądali na Hildegardę trochę szerzej. Tak jak trzeba. To jest doktor Kościoła. To jest w tej garstce ludzi, bo kobiet 4, a w ogóle doktorów Kościoła mamy 38 tylko wśród tych tysięcy świętych. Więc jeśli Kościół się nie myli, daje nam taką osobę i nazywa ją doktorem Kościoła, nie ma tu pomyłki, z jakiegoś powodu tu jest. Ja uważam, że my ciągle nie doceniamy tego, co mamy. To jest dar ogromny, dany nam. I się znowu przywołam taką myśl, którą młody człowiek tutaj na tych targach wczoraj, zaraz o nim też jeszcze troszkę wiedzą, ale powiedział, że tak, nie ma alternatywy dla chrześcijan. Mamy tylko Hildegardę, i dzięki Bogu, że ją mamy. Młody człowiek, student, który jest studentem filozofii, a no już od razu skończę tą myśl, bo potem może mi uciec i wam nie dopowiem. I on mówi, przychodzi do mnie z książką, właśnie prosi o podpis, ja mówię, dla mamy. Ja mówię, a kto to jest ta mama? Okazuje się, że Anię znam już ponad 15 lat, a on pojawiał się w tym naszym środowisku jeszcze w Legnicy, właśnie z mamą przyjeżdżał i mówi, ja panią znam i byłem wtedy, ja mówię, tak, no ale wtedy byłem małym chłopcem, dzisiaj jestem studentem, ale mówi, właśnie dzisiaj jako student filozofii, tak? I te jego słowa tutaj cytuję. I nie ma alternatywy. I my chrześcijanie mamy taką świętą, doktora Kościoła, a my wypada, nawet jeśli ktoś nie chce wejść głębiej w tą przestrzeń, tak? I z nią być, i z nią żyć, bo ja z nią żyję jako dziecko,
mi zostało to zadane, taki był mój dom, tak byliśmy odżywiani, ale kiedy przychodził czas już na zgłębianie kolejnych nauk, to było otwarcie, ja poznawałem i ja dzisiaj, kiedy studiuję filozofię, to ja poznaję tą Hildegardę jeszcze inaczej i to jest tak piękna, on taki cały zachwyt. Możecie go tam odszukać i jeszcze zapytać. Pan Piotr ma na imię naprzeciw nas, więc już nie powiem, bo to tak nie należy, ale zapytałem, czy mogę o nim wspomnieć i tą myślą, która tak bardzo mnie ucieszyła, tak? Powiedział, że tak, że mogę, więc przywołuję go. Więc mówi, dalej jeszcze mówi tak, nawet jeśli ktoś nie ma takich jakichś tam planów, jakie możemy mieć plany, tak? Wszystko jest Bożym prowadzeniem, no ale jakoś nie odczytuje, to wypada nawet ją poznać, mówi, jako chrześcijanin, żeby zobaczyć, co tam jest, bo to jest jedyna święta, doktor Kościoła, która mówi o tym, co nam jest potrzebne i ważne, konieczne do codziennego życia, która buduje nam medycynę, a ja wręcz to nazywam, wy wiecie, teologią medycyny, tak? I tak też buduję i wypełniam treścią to pojęcie. Ale mówi, wypada i nawet jeśli ktoś, no tak, ma inny pomysł na życie, ale niech pozna, niech usłyszy, niech wypada ją poznać. Nie uważacie, że to mocne argumenty młodego człowieka, tak? Z takiej wrażliwości, który poznaje świat, szuka, ale otrzymał to już w domu. I to jest dla mnie też piękne. I tak jak dzisiaj się ucieszyłam, niektórych znam kilkanaście lat i wy tu przyszliście na to spotkanie. Cieszę się z tego i dziękuję też za to i wam gratuluję takiej wytrwałości. Wytrwałość jest zawsze potrzebna, konieczna w tym, co robimy, w każdej dziedzinie, w której funkcjonujemy, w każdym działaniu, gdzie jesteśmy jakoś obecni, czym się zajmujemy. No musi być, tak? Poczynając od tego, który, nie wiem, robi projekt architektoniczny, od tym, który potem już buduje dom, jak mu się nie zechce już po drodze, no to nie będzie w konsekwencji tego domu. Nie będzie tego dzieła, które ma zacząć. No a my, wiecie, oczywiście przez te lata, a tych lat mojej znajomości z Hildegardą, to pewnie też już wiecie, to jest ponad 30, nawet ponad 33 minęło w tym roku. Patrzcie, to jest wiele lat mojego życia, mojego spotkania, tyle lat minęło od spotkania z Hildegardą, ale wytrwale, konsekwentnie i z taką wielką wdzięcznością Panu Bogu za spotkanie jej, bo ten porządek musi być zachowany. To jest Boże dzieło. Mówimy dzisiaj o Hildegardzie, ja mówię o doktorze Herce, ale porządek musi być, drodzy Państwo, taki. Hildegarda to tak naprawdę, to nawet już sobie pozwolę, bo może mi nie wypada tak powiedzieć, ale Herska tak ją nazywa, to właściwie nikt. Nawet jakieś zero. Bo to są Boże cuda. Ona staje się wybraną, oczywiście, przez Pana Boga, odpowiada i my dzisiaj mówimy Hildegardowe, tak? Więc to są cuda Boże, dzieło Boże. I teraz patrzcie, jak spojrzycie na źródło poznania Hildegardy, mówiłam, że była wizyjne źródło poznania, że była wizjonerką, tak? Mistyczką, prorokinią. Tu jest to źródło poznania. Czy mamy gdzieś takie źródło, które nam mówi, co mamy jeść i pić? Co mamy zrobić, kiedy ja mam katar? Co mam zrobić, kiedy boli mnie kolano? Co mam zrobić, kiedy boli mnie głowa? Co mam zrobić, kiedy właśnie mam jakieś inne problemy? Jakieś coś mi się tam wybudowało? Macie gdzieś takie źródło? Człowiek wypracowuje i dobrze, jest obdarowany mądrością, wolną wolą, ma zdolność poznawania z woli Bożej, uważam, wszystko się dzieje, poznaje, tak? Wyszukuje, zestawia, bada, poznaje. Hildegarda nie była taka. Hildegarda nie była naukowcem. Hildegarda, drodzy Państwo, nie była tą, która gdzieś tam badała, która była lekarzem. To są slogany, które gdzieś tam ktoś powiela i tak mówi, że ona leczyła. To nieprawda, drodzy Państwo. Hildegarda otrzymała wiedzę, tą, którą my dzisiaj nazywamy wiedzą, pewne treści z Bożego źródła, spisała je, dyktowała, zostały spisane i my dzisiaj mamy te księgi. To są księgi tak zwane medyczne, patrzcie, fizyka uzdrawiające dzieło stworzenia, to jest jej księga, tak? To księga uzdrawiające dzieło stworzenia, naturalna siła oddziaływania rzeczy, Causet curae, o przyczynach i leczeniu chorób, jej księga. Ale wiecie, jaki to stanowi procent jej ksiąg?
może 10. część? Usłyszeliście? I jeśli ktoś, ten pseudoznawca, i wybaczcie, że tak mówię, poznał coś, przeczytał i mówi, że jest znawcą, te treści są w kolejnych księgach. My wydajemy oczywiście sukcesywnie, jesteśmy dlatego tutaj, na tych targach. Scivias, Poznaj drogi Pana, tak? Jeden tom, drugi, trzeci. Wydajemy, teraz są w tłumaczeniu kolejne dzieła, tak? Próbujemy pisać, tak? Gdzieś tu się pojawia, trochę tam publikujemy w tych naszych kwartalnikach Hildegarda, tak? Już od 10 lat. Staramy się podać Państwu Hildegardę. Tą taką, ja to zawsze nazywam to taka żyjąca współcześnie Hildegarda, tak? Bo tu się pojawia jej dzieło, ale się pojawia interpretacja przez lekarza prowadzona, przez farmaceutę, sporo świadectwa, doświadczenia, dobroci tej Hildegardy, ale to jest tylko jakaś cząstka, drodzy Państwo, te dzieła medyczne. A w tych dziełach kolejnych, które my już nazwiemy teologiczne, tak, które nazwiemy swoista psychoterapia. Teraz Alisty, a potężne dzieło jej życia, to dopiero da nam całość postaci i będziemy mogli inaczej spoglądać na tą Hildegardę. Poznanie jej w jej dziełach, ale nie tylko w tej 1/10, widzicie, tych dzieł. Ale z drugiej strony właśnie, gdzie macie taką treść? Nie ma. Kiedy ja pracuję też naukowo, tak? Badam, zaglądam, próbuję to naukowo gdzieś, nie znajduję innego wytłumaczenia. Tylko ta kobieta, która była bardzo inteligentna, w XII wieku nie mogła inaczej zbadać, ani wyczytać, ani poznać. Zresztą w jednym z swoich dzieł, właśnie w tym najdojrzalszym, Liber Divinorum Operum, powiedziała, że w całym stworzeniu ukryte są różne tajemnice Boże, których żaden człowiek nie może poznać, ani doświadczyć. Ja teraz tak z głowy cytuję, więc może coś tam jest niedokładnie. Ani doświadczyć, ani poznać, ani spróbować, jeśli Bóg mu ich nie objawi. I te tajemnice są ukryte w całym stworzeniu. I w minerałach, tak? I w roślinach, i w tych zwierzętach. I tu są tajemnice. I my, też stworzenie wyjątkowe, bo jesteśmy ludźmi, też stworzenie tylko, ale korona stworzenia, powie nam Hildegarda. I my zostaliśmy umieszczeni w tym pięknym świecie, tak utkanym i jako odpowiedzialny, ten, który ma rozum, bo tak został obdarowany, który ma wolną wolę, mamy się odpowiednio znaleźć, ale my wiele nie wiemy. Co tam jest, w czym się kroi, co tam się kroi. Coś poznajemy, też z woli Bożej oczywiście, poznajemy, badamy, ale Hildegarda taką badaczką nie była. Ona była bardzo inteligentną osobą, kobietą i na pewno była doskonałą obserwatorką. Broniła się najpierw przed tą wizyjnością, którą otrzymywała, bo uważała, że jest indokta, nieuczona, za mała, żeby zajmować się takimi wielkimi rzeczami. Ale potem, kiedy powiedziała, dobrze, niech się tak dzieje, Twoja wola, Panie Boże, i zaczęła je spisywać, tak? Zaczął spisywać jej sekretarz, jeszcze tam powiernica, tak? Ryszarda, tam współzakonnica. Ona dyktowała i to mamy w tych dziełach, tak? Dzisiaj mamy. XII-wieczny język, trudny, przekładamy. Staramy się Państwu, osobiście ja i całe nasze działanie tutaj naszego centrum, przekładać Wam na ten język dzisiaj zrozumiały. Staramy się to robić, ale w takim porządku, drodzy Państwo, to jest Boże dzieło, to jest Boża inspiracja, to jest wola Boża. Hildegarda jest wyjątkowa, ale to jest też stworzenie, aż doktor Kościoła, ale z woli Bożej taka wybrana i też z woli Bożej tak poukładana, ale to jest też stworzenie. Więc nie możemy tego porządku zaburzyć. Bóg jest sprawcą wszystkiego, ten absolut, tak? Bóg. Nie inaczej. I dlatego też potem mamy Hildegardę, mamy doktora Herckę. Ja próbuję w Polsce robić co mogę, tak? Ale bo tak jakoś na mnie przypadło, odpowiedziałam, też doświadczając pewnych trudnych rzeczy, które można by było nieuleczalne nazywać, wbrew, można by powiedzieć, wszystkiemu funkcjonuje, żyję, przyjeżdżam jeszcze do Was, jeszcze ciągle chcę Wam coś powiedzieć, a mam nadzieję, że Wy też chcecie usłyszeć, choćby Wasza obecność o tym mówi, że chcecie. Tak, wobec tego spróbuję popatrzeć jeszcze na to tak. Spójrzcie, idąc właśnie za doktorem Hercką,
który wskazuje na niektóre rzeczy, które w naszym takim rozumieniu medycznym są nieuleczalne. Nieuleczalne te choroby. I na przykład sięgniemy tutaj do takiego bardzo popularnej roślinki. Najpierw sięgnę przez nią do tych schorzeń. Krwawnik. Zwykły krwawnik, który Państwo znacie, pijemy herbatkę, ktoś tam uczestniczył w postach, to bardzo dobrze już zna, tak, bo my to tam pijemy, te herbatki potrzebne. I teraz przywołuje Hercka taką opowieść, że no właśnie krwawnik przez Hildegardę jest wskazywany właśnie tam na tej uczelni, no w Wiedniu, tam do tych lekarzy właśnie to przywołuje, tą opowieść i mówi jako środek, który leczy rany, tak, to taki jest wskazany przez Hildegardę, mówi tak to znam, ale podeszła do mnie pewna osoba, która opowiadała mi o nowym zastosowaniu krwawnika i użyła w całkiem innym celu. No i był tak, że na przykład kobieta, która miała bardzo właśnie ta swoja przypadłość kobieca, bardzo trudne, miesiączkowanie, bardzo taka cierpiąca i ona mówi, że dla mnie, kiedy poczytałam o Hildegardzie, kiedy poczytałam o tym, że krwawnik jest stosowany tam, kiedy musi być przeprowadzana jakaś operacja, kiedy dochodzi do jakiejś rany, do jakichś zranień i wtedy ten krwawnik podawany odpowiednio w herbatce, taki sproszkowany, albo na zewnątrz też jako takie okłady leczy rany. I tu mamy takie wręcz, chciałoby się użyć słowa spektakularne wyleczenia, tak, tych ran. Więc mówi tak, ale skoro to tak jest, no to ja przecież tak, kiedy cierpię, to tam też jest rana, potrzebuję pomocy. I zaczęła właśnie wtedy stosować ten krwawnik, no i bardzo jej zaczął pomagać i właśnie przekazała tą całą informację doktorze Hertce i on mówi tak, że no byłem zdziwiony, że aż tak, ale przyjąłem taką informację, skoro to tak pomaga na takie rzeczy, więc o tym też dalej głoszę. Natomiast ja, wyczytując o krwawniku, też tam się wyczytuje taką myśl, że leczy rany różne, zadane tą włócznią i takie przeróżne zranienia, ale też wewnętrzne ściśnięcia. Ja to odczytuję jako takie problemy z taką naszymi emocjami, może niech to będzie jakimś tam z psychiką troszeczkę, jakieś takie nasze problemy, no i to jest emocjonalne, tak? Te wewnętrzne ściśnięcia. I to obserwuję u osób, które piją w czasie postu, to jest trudny czas, tak? Kiedy tak przebiega ten post, wiecie, są płyny według Hildegardowych, tu podpowiedzi, ten program udało się mi zbudować, wiele już przez jakieś chyba 20 lat, a może jeszcze dłużej chyba dłużej już prowadzę te posty, więc to są już nie setki, chyba tysiące ludzi, tak, którzy z tego korzystają. I się obserwuje te osoby, które wchodzą w taką terapię, gdzie tam jest ograniczoność jedzenia, tak, my mamy odpowiednio treściwe, jakościowo dobre te płyny, więc tam wszystko przebiega tak bezpiecznie, tak, ale inność, tak, bo tutaj do tego życia codziennego trudno to porównać, tak, jest duże ograniczenie, tak, takie jak gdyby wyciszanie pewnych zmysłów po to, żeby się wydarzyły inne rzeczy, tak, to już tak nie chciałabym więcej o tym poście mówić i tam, kiedy dokonuje się takie właśnie oczyszczanie całego organizmu, i to całego, i dusza, i ciała, tam się tak dużo dzieje, to ten krwawnik spełnia tą swoją rolę wyśmienitą, muszę wam powiedzieć. Rzeczywiście on leczy te wewnętrzne ściśnięcia. Wiecie, jak już tam człowiek staje w poście, a przecież w Piśmie Świętym mamy napisane, nie? Że postem i modlitwą to jest moc największa, tak? Post. Jak nie możesz jeszcze tam się gdzieś, to trzeba podjąć post. Ileż mamy w różnych księgach zawołania ludzie, pośćcie, tak? Trzeba przybrać szaty, tam takie szare, burę, czy co, wiecie, już teraz troszkę parafrazuję, ale i trzeba podjąć post. Wezwanie ludu do postu, bo to jest siła, to się podoba Panu Bogu. Kiedy my zaczynamy w pokorze stawać wreszcie przed Bogiem, no to dobrze, to ta pozycja jest właściwa, w pokorze, a nie ten, który ja wszystko wiem, jak to młode cielątko, tak? Szedłem na wyższą uczelnię, a wszystko wiem. Nie tak. I wtedy w tym poście dzieje się dużo w tym wnętrzu. Tam się oczyszcza nie tylko ciało, ale w tej duszy, w tej naszej psychice, tam się dzieje. I ten krwawnik staje się taką wielką pomocą. Więc te wewnętrzne ściśnięcia. Inny specyfik. Koper włoski.
Cudowny środek leczniczy. Coś, co jemy codziennie, możemy jeść. Fenku, sałatki robimy, do jakichś tam zrobimy makarony takie, które gdzieś tam zauważacie. Jak sobie z fenkułem zrobicie takie łazanki trochę już lepiej lekkostrawne, ale mamy tam koper włoski. I ten koper włoski jest takim dużym zastosowaniem, wiecie w jakiej chorobie, która jest nazywana nieuleczalną? Łuszczyca. Łuszczyca, pierwsze co bym podawała, duże ilości kopru. Do jedzenia po prostu, czy ten fenku, czy pastylki, zacząć jeść koper. Ale znowu Hercka opowiada, i to znam, że koper tam odgrywa wtedy przy tej łuszczycy, gdzie trzeba by było, to tak już dopowiem, poprowadzić, może ktoś zainteresowany, więcej tej kuracji, kuracja gruszkowa, koniecznie podać trzeba Bertram, koniecznie podać galgant, tak, wprowadzić napój piołunowicz, jeszcze raz buduje kurację taką, tak, przy tej łuszczycy. W którymś momencie, jak organizm zacznie się oczyszczać, układać, no to może trzeba by wprowadzić napój z języcznikiem. Widzicie, już jest taka prawie, że pełna kuracja nam się tu pojawiła. Ja nie wyjaśniam, bo ja mogę wyjaśnić wszystko, dlaczego, co tam się dzieje, żebyście zobaczyli, że to się tak buduje, że tu jest u Hildegardy podpowiedź na to, co dzisiaj się mówi, że łuszczycę, dzisiaj ciągle się tak mówi, w XXI wieku, można właściwie zaleczyć, to jest trudno uleczalna, przynajmniej tak się mówi, trudno, jeśli nie uleczalna. A ja Wam powiem, że znam takich przypadków, teraz użyję tego słowa, wyleczenia. Przywołam takiego młodego chłopca, który też wtedy kończył liceum, już wchodził właśnie, już zdał egzamin na studia i był tak zdeterminowany, usłyszał właśnie kiedyś o Hildegardzie, bardzo chciał się ze mną spotkać, tak poznał, nie mógł sobie poradzić i został wprowadzony w całą tą kurację, a trudno mu było. Fajny chłopak, bardzo przystojny, młody człowiek, a mówi, że to go tak ogranicza w tym życiu codziennym i funkcjonowaniu, bo był cały powysypywany, poza dłoniami to musiał aż dotąd, bo tu jeszcze na nadgarstkach było tego dużo. I się okazało, że w tej Hildegardzie znalazł pomoc, ale Boży człowiek, Boży chłopak, modlił się i w którymś momencie mówi, usłyszałem o Hildegardzie i otrzymałem pomoc. Wiecie, że wszystko się u niego cofnęło, był czysty. Długo miałam z nim kontakt, to już jest taki przypadek, ja mam świadomość, że to jest osoba, ale tak, rozumiecie Państwo, nie uwłaczając, nie umniejszając osoby i człowieka, ale przypadek chorobowy, tak? Piękny, czysty chłopak, który był tak zachwycony tą Hildegardą przez to, że on wszedł we wszystko, poznawał, potem już też w tych i różnych innych przestrzeniach, tak? Mamy coś, co jest nieuleczalne, ale dalej popatrzmy. To jest coś, co znamy. Katar sienny. Katar sienny, gorączka sienna. Jak dzisiaj się to traktuje? Oczywiście lekami, które to zablokowują, tak, różnymi gdzieś tam, no i taka jest, ktoś tyle zna, tyle wie, to blokuje i gdzieś tak to funkcjonuje. A my u Hildegardy znajdujemy pomoc. Znajdujemy pomoc, ale jeszcze wcześniej, zanim powiem, jak może ta pomoc, bo to znowu sięgam tutaj do Hercki. I teraz tak. Hildegarda, opisując tą chorobę, bo to jest taką te schorzenia, ona mówi tak, używa prostego określenia ułomność nosa. Kiedy ktoś ma ułomność nosa, to niech weźmie to i to, i to i to, i zaraz to i to się pojawi, tak, ale za chwileczkę. I mówi tak, i teraz właśnie to, i teraz możemy jeszcze to zastosować i tak, i oczywiście wtedy jest dieta, i teraz, a mogę oczywiście to potraktować jako zwykły katar sienny. I tu się wypowiada pięknie taki profesor, który mówi tak, profesor Hamburczyk, już Wam nawet tutaj powiem, jak się nazywał, no nie przywołam, ale mówi tak, jeśli Hildegarda potrafiła, że jeśli zwykłe określenie ułomności nosa wystarczy do tego, aby zdiagnozować chorobę, to nie potrzeba skomplikowanych nazw rodzaju rinitis, wasomotorika, alergia pyłkowa czy gdzieś tam. I tutaj teraz rozważania doktora Hercki. A my robimy co? Robimy mnóstwo badań, tak? I szukamy, na który pyłek reagujemy tym właśnie ułomnością wtedy nosa, znowu przywołując Hildegardę. Izolujemy ten pyłek, tamto, tutaj element, ten taki i gdzieś. I potem właśnie ta wypowiedź tego profesora. A co mówi Hildegarda? Że osoby
i Hercka już potem, które się borykają, mogą potwierdzić, że pomoc u Hildegardy znaleźli. Co się dało ludziom takim? Wino z babką Płesznik. Babka Płesznik, którą jemy codziennie. W tym momencie będzie gotowana w winie i nawet będzie gotowana, więc to już odpowiednio przygotowany specyfik. Podajemy wino z babką Płesznik. Podajemy jaspis, oliwka do nosa, tak? Podajemy Bertram, podajemy mieszankę z pelargonią. I nas tam za bardzo nie interesuje ten pyłek, tylko doprowadzamy stan organizmu do takiego, że sama poradzić w tym świecie, w którym żyję, z wszystkimi pyłkami. I wiecie, że mogę Wam przywoływać dziesiątki, żeby już nie nazywać setki, osób, które otrzymały taką pomoc. Tylko to trzeba zmienić trochę to nasze myślenie, bo jest ważne też, czasem muszę wiedzieć, na co, czego ja nie mogę i tego unikam oczywiście, tak? Mój organizm szybko mi to powie, każdemu z Was. My nie będziemy, słuchajcie, takimi siłaczami, że wszystko teraz mogę. Świat się też zmienia, nie jest taki czysty, klarowny. Musimy wybierać, musimy wyszukiwać, musimy wiedzieć, tam pójdę, tam nie pójdę, to zjem, tego już nie zjem. Mam rozum, mam wolną wolę, mogę o tym decydować, tak? Natomiast jeśli koncentrujemy się wyłącznie na znalezieniu pyłków odpowiedzialnych za wywołanie alergii, nie może być mowy o wyleczeniu kataru siennego, co nie trudno przewidzieć. Nazywa się to nadzwyczajnie doskonałą superdiagnostyką i dotyczy nie tylko kataru siennego, oczywiście wszystkich naszych chorób i wszystkich przypadłości, prawda? Czyli ta superdiagnostyka i to stosujemy. I to właśnie potem takie podsumowanie zastosował ten profesor pediatrii, bo tu jest jeszcze takie dopowiedzenie. I teraz, drodzy Państwo, gdyby dalej na to jeszcze patrzeć, to właściwie tak. Doktor jeszcze tak wywołuje Hercka, że tak bym chciał, żeby to farmaceuci zrozumieli to wszystko, że to o to chodzi, tak? Cały ten świat, właściwie nie farmaceutyk, cały przemysł, bardziej tak, farmaceutyczny, żeby to było takie rozumienie, tak? Bo inaczej to my ciągle zostajemy na pewnych takich etapach, nie idziemy dalej. I teraz ja też chcę, chociaż na parę myśli, jeszcze pójść dalej. I teraz tak. U Hildegardy znajdujemy pewien porządek, pewien hildegardowy porządek. Jaki? Ona się posiłkuje subtelnością, opisując nam ten świat stworzony, właśnie przedstawiany w fizyce, w Causeculture, mówi o subtelności, subtilitet i mówi, że właśnie cała ta natura i każdy produkt, każda roślina, zwierzę, właśnie każde to coś, co my znajdujemy w tej naszej naturze, zawiera w sobie tą pewną subtelność, tak? Subtilitet. I to staje się w tym porządku układaniem staje się czymś ważnym. To jest ważne i dlatego ona wskaże, co może zjadać chory i zdrowy, co może zjadać ten, który już zachoruje na to i na tamto. Jeszcze nie dość tego weźmie płeć, weźmie porę roku, tak? Weźmie wiek. Spójrzcie, jakie indywidualne podejście to znajdziecie wszędzie, drodzy Państwo, to właśnie w tym układaniu dla siebie takiej pomocy. Będą właśnie ze względu na tą subtelność, ja bym dodała jeszcze viriditas, tą siłę życia, siłę zieleni, ze względu na tą zawartość, będą produkty, które używamy codziennie. Właśnie ta budowana codzienność przez nią, tak? Czyli dzisiaj, co mam jeść, co mam pić, jak mam funkcjonować, czyli potężna profilaktyka, powiedzielibyśmy. Natomiast będą takie specyfiki, które należy użyć wtedy, kiedy jest potrzeba. My to nazwiemy ze wskazania. I nie można szastać tak tą Hildegardą, że ja sobie będę profilaktycznie wszystko zajadać, bo ja akurat mogę. Po co? Hildegarda w którymś momencie nam dopowie, że niektóre z takich ziół ci zaszkodzą, jeśli nierozumnie będziesz do nich sięgać. Wobec tego to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. I teraz jeszcze dalej, gdyby patrząc, na czym w ogóle z tego polega ta nieuleczalność? Według apostołów tak zwanego zdrowego odżywiania, to tak sobie muszę troszkę tak, ale cytuję tu Herckę dalej, i wielu innych uczonych zakochanych w chemii. Przykładem niech tutaj będzie potas. Chemia nie jest kluczem.
nie jest rozwiązaniem mogącym pobudzić rzeczywiste siły uzdrawiające. Dalej cytując, jest tylko próbą wyjaśnienia pewnych zjawisk uzależnioną od czasów, w których jest podejmowana. Możliwe, że wkrótce posłużymy się fizyką atomową w celu wyjaśnienia prawdziwych sił działających w naturze. Uśmiecha się dr Hercka, ale też chce nam pokazać, co my robimy czasem z tym naszym życiem i też w tym procesie poznawania, tak? I teraz, jak funkcjonuje świat? Tu trzeba szukać odpowiedzi. Hildegarda nam pięknie podpowiada. Ona nam podpowiada w tych przeróżnych przestrzeniach, tak jak powiedziałam. Możemy sięgać do jej teologii, do jej antropologii, możemy sięgnąć do tej jej medycyny, tak? Ale my musimy rozumieć tak całościowo ten świat, w którym funkcjonujemy. I dlatego wtedy też inaczej spojrzymy na depresję, która jest dzisiaj problemem czasów, mówimy, tak? Depresja. U Hildegardy mamy pomoc. I też chcę przywołać osobę, która pojawiła się kilkanaście lat temu, która szukała rozpaczliwie pomocy. Tam była wiele, w Rucinie się wydarzyło bardzo złych rzeczy. Tam wiele osób zostało zdiagnozowanych, że są w ciężkiej depresji, niektórzy hospitalizowani. Jedna z tych osób, matka tam pewnej rodziny, a wieloczłonowa rodzina, pojawia się i z determinacją usłyszała, gdzieś przeczytała jakiś wywiad mój, tak? I mówi, w Hildegardzie znajdę pomoc. Znalazła, drodzy Państwo. Ona chciała od razu, bo tak odczytała, że ona już przyjedzie na post, ona już będzie robiła wszystko możliwe, bo widzi, że to takie ważne. Powiedziałam, stop, nie, na post. Post nie będzie dobry dla osób, które mają takie kłopoty. Nie wolno. Ja kiedy zauważam, że ktoś przyjeżdża na post i właśnie ma takie kłopoty, taką słabość psychiczną, system nerwowy słaby, nie wolno pościć. Hildegarda mówi wtedy, dajcie dobrze jeść tym ludziom. Nie wolno. I ona musiała otrzymać pomoc, musiała być wzmocniona, a potem już jeździ co rok na ten post od kilkunastu lat, słuchajcie. Bo cała jej rodzina otrzymała pomoc i wszyscy są Hildegardowi, tak zwani, i wszyscy jeszcze promieniują dalej i ten świat, w którym ona funkcjonuje, jest bardzo mocno Hildegardowy i szczęśliwy i wdzięczny temu, co się dzieje, tak? Więc depresja, inne choroby, reumatyzm. I tutaj rozumiem te wszystkie różne schorzenia, które z tego wynikają, niech będzie z tej tkanki ocznej, przeróżne inne. U Hildegardy, dr Hercka pisze, znajdujemy 108 środków, 108 na te przypadłości. Ja mogę też posiłkować się tym, że rzeczywiście tu wszystko jest też możliwe. Ale pozwolę sobie przywołać jeszcze jako taki przypadek, widzicie, mówię z uśmiechem, mówię z pełną świadomością, że tu chodzi o człowieka, tak? O osobę, która w tym jest. Choroby tak zwane nieuleczalne, jakieś przeróżne nowotwory, guzy. I z taką wdzięcznością też są tu wśród nas takie osoby. Choroba nazwana. Proces leczenia, w takich protokołach nam znanych, taki i nie inny, ale Boży człowiek. Szukam pomocy, Panie Boże, muszę już wchodzić w te różne trudne takie obszary, jakoś całą mną nie chcę. Czy jest dla mnie pomoc? Trafiam na Hildegardę. Jak zechce, ta osoba się pokaże, bo tutaj jest, ja tylko tak zerkam, jak zechce, to do Was się uśmiechnie za chwilę. Trafia na Hildegardę i otrzymuje pomoc. I ta wdzięczność, choćby w takim sposób wyrażana, że kiedy ja tu przyjeżdżam raz na rok do tej Warszawy, to zawsze dostaję wielki bukiet kwiatów, a ja tylko powiedziałam jej o tej Hildegardzie. Uśmiechnie się do nas Małgosia. Patrzcie, jest w pierwszym rzędzie siedzi i dzięki Bogu oczywiście bez szczegółów, ale z taką wdzięcznością, tak? I przyprowadza i rodzinę, i dzieci, i znajomych, i to się cieszy tą Hildegardą. I cieszy się Panem Bogiem, bo to jest Boży człowiek, że otrzymała taką pomoc. Drodzy Państwo, czyli widzicie, rozumienie nieuleczalności. Chciałabym, żebyście sobie zadali, ja mogłabym mówić dalej, ale jeszcze, żeby u Hildegardy, żebyście ją zostali tak. Nie ma jednej metody Hildegardowej. Też słuchajcie, wy możecie, ja to czasem coś do mnie tam dociera, nawet jakieś napisane, czasem ładnie wydane coś. Jak ja to czytam, przecież tam nie ma Hildegardy.
Tam jest jakieś takiej powierzchni, pofunkcjonowanie gdzieś. Hildegarda jest doktorem Kościoła, drodzy Państwo. To jest wielka postać, która mówi nam, co jeść i pić, która mówi, co zrobić na ten katar, tak? I tak jak gdzieś tu były moje wnuczęta, gdzieś tam były troszkę już marudzące, więc się zabrali stąd i właśnie troszkę gdzieś tam w tym, gdzie zamieszkaliśmy, było zimno, pierwszej nocy jakiś katarek się pojawił, tak? Ale już dostają pelargonię, już dziewannę, córka ugotowała, już podajemy, no ale towarzyszą tu babci, tak? Też, więc spójrzcie, nie boimy się tego, znajdujemy się, patrzymy, co możemy robić, znajdujemy się w tym i żyjemy, tak? Natomiast nie ma jednej jakiejś metody. Jest porządek hildegardowy, drodzy Państwo, ale tam znajdujecie wiele metod. Znajdziecie w fizjoterapii dużo porządku Hildegarda, w tym procesie odżywiania, w tej tak zwanej medycynie, w duchowości, w tej teologii Hildegarda wszędzie ma coś do powiedzenia. W tym naszym problemie dzisiejszych czasów, ten błąd antropologiczny, który Jan Paweł II nazywał błędem, prawda, jeszcze na początku XX wieku, tam już pisano o nim, on to pięknie potem, chyba w Centesimus Annus, rozwinął tą myśl i mówił, że to jest problem naszych czasów. Jak pięknie porządkuje Hildegarda tą antropologię i tego człowieka. Poczytajcie sobie choćby tu rozdział Jedność duszy i ciała. Ale pytanie tytułowe, czyli czy są choroby nieuleczalne? No i tak powiem, że wbrew niektórym samozwańczym apostołom naturalnego leczenia, owszem, istnieją choroby, dolegliwości których uleczyć się nie da. Ale teraz pozwólcie mi jeszcze to skończyć. Na przykład wady genetyczne, już takie, które no nie ma czegoś, tak? Ale też takie, według Hildegardy, Hercka też za tym idzie w swoich myślach, mówi tak, Bóg nie chce. U Hildegardy znajdziecie taki porządek, jeśli Bóg chce otrzymać pomoc. Czasem ta choroba jest taka, że wiecie, że ludzie chcą chorować? Znacie takich, bo ja znam. Ludzie chcą chorować i oni chcą chorzy być. Nie dość tego, ludzie czasem decydują, że będą umierać i oni umierają. To jest ich decyzja. Natomiast idąc z tą myślą dalej, nawet jeśli, drodzy Państwo, i to jest mocna myśl, myślę, że to będzie takie to pytanie tytułowe, nawet jeśli sama choroba jest uleczalna, usłyszcie to, jest uleczalna, to są ludzie, których uleczyć się nie da. I to są różne powody. Jednak, i to jest moje twierdzenie, z większości chorób można się uzdrowić. Moje twierdzenie. Według Hercki, Hildegarda, i to jeszcze raz powtórzę, sama nie stosowała znanych sobie środków. Ona nie była lekarzem. Z tego spotkania, z tego dzisiejszego naszego, wynieście to, jako takie pewne uporządkowanie. Nigdy nie leczyła nikogo Hildegarda. Nie tak. Decyzja, czy chcemy być zdrowi, należy do nas. Możemy się starać, wykorzystując wiedzę i mądrość, którą nam zostawiła Hildegarda, a potem, właśnie z ukłonem, zwrócił nam ją, jakby przepakował, tak ponownie, tak zrozumiale dla nas dr Gottfried Hercka. Sukces leczenia, uzdrowienie, wyleczenie, zdrowie, drodzy Państwo, jest w zasięgu ręki. Więcej tych ciekawych refleksji takich, widzicie, znajdziecie w naszych książkach. Ja dzisiaj sięgnęłam troszkę do pewnego rozdziału tego, to jest właśnie Gottfrieda Hercki, rozważania o świętej Hildegardzie z Bingen i to są te jego niepublikowane wykłady, czyli słowo mówione, ale przez nas tutaj zredagowane, spisane. Czasem musiałam trochę porządkować bardziej niż on pewnie by chciał, bo nie wiem, byśmy się oburzali z takimi sformułowaniami, więc go troszkę tam jeszcze poulepszałam, ale nie merytorycznie nie wchodząc w to, bo że ten język jego taki, on był czasem wyraźny, że hej, będzie Was interesowała, znajdziecie dużo takiej podpowiedzi. Ta książka, o której wspominałam, Tak leczy Bóg, to jest też ta jego, tak, książka. Też inne książki, które wydajemy, choćby właśnie ta Scivias, a jeśli ktoś jeszcze nie zaczął podróży z Hildegardą, bo może został troszkę wprowadzony na jakieś tam tak zwane manowce, zaczynajcie od tej książki. Powrót do harmonii.
Czyli coś, co dało nam kiedyś, zostało zadane, podarowane, żyliśmy w pełnej szczęśliwości. Był kiedyś raj i tam byliśmy, ale wyszedłem jako człowiek stamtąd. No ale Bóg nas nie zostawia. Przychodzi pomoc, jest obdarowanie, choćby przez Hildegardę. Propozycja dla Was. A tych kilka stwierdzeń, które pozwoliłam sobie wręcz tutaj, żeby się pojawiły, mówię to z pełnym przekonaniem, że tak jest, no sięgając do tego, czego doświadczam i do tego, o czym słyszę i o czym gdzieś tam ktoś mi opowiada, co staramy się Państwu przekazać, także nieuleczalność. Mam nadzieję, że postawicie sobie takie pytanie, czy istnieją choroby nieuleczalne. Teraz po tym wykładzie, czego Państwu życzę, że jeśli już przynajmniej w stanie postawicie, to już będzie dobrze. Także ja Wam bardzo dziękuję za to spotkanie i my mamy 16, czyli punktualnie kończymy, czyli nie ma możliwości na pytania, ale jest jeszcze możliwość spotkania, bo idziemy tam do naszego stanowiska, więc jeśli się tam coś jeszcze pojawiło, że chciałby ktoś mnie zapytać, to ja tam idę i jestem, jeśli jakąś książkę mogę podpisać, proszę. Słucham? No dobrze, ale za chwileczkę już tam się pojawię, czyli możecie tam sobie zaglądać do książek. Też na Waszą prośbę przywozimy trochę produktów, o których książki mówią, tak, więc możecie. A od 17 już podpisuję te książki, tak, ale jeszcze już gdzieś tam się będę też pojawiać. Także dziękuję Państwu za spotkanie.